Сейчас вы посмотрите видео в оригинале на польском языке, потому что в некоторых моментах важно каждое слово. Но если ваш польский еще не идеальный, то специально для наших спонсоров мы перевели это видео на русский язык. Начинаем смотреть выпуск. Сегодня мы поговорим о одной из самых интимных тем в бизнесе – это адвокатская тайна. Чем отличается, во-первых, юрист от адвоката и какие слухи, идеи, мысли ходят у предпринимателей. Например, если сделал ошибки, продам бизнес, и мне ничего не будет. Вот мы сегодня обо всех вот этих мифах поговорим, и нам человек из практики, с огромным опытом, с польским менталитетом, работающий в этом рынке, расскажет, как же это выглядит на самом деле. Привет, меня зовут Тимoteusz, я юрист-адвокат в Польше. Сегодня буду говорить о очень интересных делах, справах, но я знаю, что у меня я говорю по-русски, но не хорошо, ale понимаю все, ale для меня удобно по-польски говорить. Такі питання. Чи можна mówić prawnikowi, czyli swojemu adwokatu wszystko? Powiedzmy, bo... Wszystko, czyli co na przykład? Powiedzmy, na przykład... Prawda, całą prawdę, no bo no, taka jest między przedsiębiorcami a obcokrajowcami chodzi taka idea, taka bajka, że i oni tak siebie odczuwają, że księgowość, ta outsourcingowa, nie jest po twojej stronie jako przedsiębiorca, nie jest po stronie państwowej, gdzieś tam między i jeżeli ona widzi, że coś tam robisz nie w porządku, to ona nie może tego ukrywać i muszę sama zgłosić, że robisz jakieś tam błędy czy przestępstwa. Jak sytuacja, powiedz, czy to prawda, czy nieprawda i jak sytuacja wygląda z tymi rzeczami prawniczymi, powiedzmy tak. To tutaj mam na pewno o wiele większy komfort, dlatego że mam tajemnicę adwokacką, która jest bezwzględna. To znaczy, my możemy porozmawiać o wszystkim. Oczywiście o pracy chodziło, że adwokat wie to, co chce wiedzieć, to, czego nie chce wiedzieć, więc po czasie zawsze różne informacje gdzieś tam posiadam. Natomiast nie jest tajemnica adwokacka, która jest chroniona we wszystkich kodeksach. To jest tajemnica... Tak jak lekarska, tak? Tak jak lekarska, żeby zwolnić z tej tajemnicy, to z tajemnicy obrończej w postępowaniu karnym w ogóle nikt nie może zwolnić. I jest tajemnica też zawodowa. Czasami w niektórych sytuacjach, na przykład związanych z terroryzmem, ale to są bardzo rzadkie sytuacje, no mógłby sąd zwolnić z tej tajemnicy, ale praktyka jest taka, że sądy nie zwalniają i tajemnica adwokacka jest tą tajemnicą, którą ja nikomu nie mam prawa jej udostępnić. Super. Jeżeli, bo przynajmniej, oczywiście zdarzają się jakieś różne sytuacje, ludzie są różni, można trafić czasami na nieuczciwego czy nierzetelnego prawnika, ale to jak już jesteśmy w tym temacie, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Dlaczego istotne jest, żeby przy zagadnieniach prawnych pracować z adwokatem? Dlatego, że jaka jest różnica między adwokatem a prawnikiem? No właśnie. Bo to myślę, że może być stosunkowo ciekawe. Prawnik to jest ktoś, kto skończył prawo na uniwersytecie. Logicznie. Tak, tylko i aż. Może mieć fantastyczną praktykę. Znam wielu prawników, którzy nie poszli uczyć się dalej jako adwokat, nie poszerzali tego w taki sposób, no właśnie, jakby dalszej nauki aplikacji, tylko są praktykami, którzy się świetnie znają na prawie, ale oni nie są, ich nie obowiązuje tajemnica, to znaczy, że adwokacka, to znaczy oni mogą być przesłuchani w charakterze świadka, oni właśnie nie mają tego jakby waloru, tego plusa, takiego dodatniego, że się tak wyrażę, że nie mogą tego nikomu zdradzić. Czasami jest też tak, że są prawnicy zagraniczni, którzy na przykład ukończyli studia prawnicze, czy nawet mieli tytuł zawodowy w Ukrainie i na Białorusi i oni doradzają tutaj, na miejscu w Polsce. Ja nie mam nic przeciwko, bo jeżeli ktoś wie, co robi to w sposób dobry, to nie będę się odnosił do tego, czy to dobrze, czy to źle, bo część środowisk prawniczych mówi, że no to jest tak nie powinno być, zabieranie rynku, jak ktoś jest dobry, to i tak współpracuje z klientami, o to się nie martwi. Czy jest w tym ale? Tak, ale taka osoba, ona może być przesłuchana w charakterze świadka, ona może komuś zdradzić informacje, tak jak każdy kontrahent i nie do końca można tą osobę pociągnąć do odpowiedzialności, to znaczy to my, ten przedsiębiorca na końcu będzie miał problem. Jeżeli chodzi o adwokata, wszystko, co się dowiem na spotkaniu, zostaje w murach czy w siedzibie
kancelarii, względnie zostaje na rozmowie, którą prowadziliśmy. Ja nie mogę zdradzić ani ujawnić tych informacji. Nikt nie może o to mnie zapytać. Nawet jakby ktoś mnie o to zapytał, a 2 razy miałem w sytuacji takiej, gdzie prokuratura chciała zwolnić mnie z tajemnicy albo przepytać mnie na okoliczność rozmowy. Ja tylko z uśmiechem na twarzy odpowiedziałem: no panie prokuratorze, naprawdę? Oczywiście później jest rozmowa, ale to tylko 3 pytania. Ja mówię: ale ja już poświęciłem panu za dużo czasu na dzisiaj, dziękuję. Jak pan uważa inaczej, proszę do sądu wystąpić z wnioskiem. To podkreślamy, to w razie czego, jakichś trudnych pytań, idziemy nie do prawnika, a idziemy do adwokata. Tak, bo nie można. Jeżeli nawet ktoś by ujawnił tą informację, to straci prawo wykonywania zawodu. Myślę, że trudno byłoby znaleźć sytuację, w której by ktoś, naprawdę dobry, szanujący się adwokat, znaczy w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale dajmy na to, że przedsiębiorcy lubią kalkulować, więc sobie teoretycznie stwórzmy taką sytuację, czy adwokatowi opłacałoby się ujawnić tą informację. Wydaje mi się, że nie, bo stracić całą karierę zawodową, cały dorobek tylko po to, żeby ujawnić jakąś informację, myślę, że byłoby nie warto. Mało tego, przecież są sytuacje, w której rozstają się drogi adwokata i firmy, bo na przykład, bo była kwestia gdzieś nieporozumienia przy prowadzeniu jakichś spraw, innych koncepcji, różne mogą być powody. Ja jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy po tym, jak skończy mi się umowa z klientem. Czyli jeżeli ktoś... Ile lat? Jeżeli chodzi o kwestie na przykład w sprawach karnych czy podatkowych, do końca życia. Ja nie mogę tych informacji w żaden sposób ujawnić. Ja raz uzyskaną informację, którą mam, no może zabrzmi to śmiesznie, zabiorę do grobu ostatecznie ze sobą, a zdradzić i ujawnić tego nie mogę. Ale proszę zauważcie, jaka to jest gwarancja pod kątem zaufania, tak? Że w tym momencie i wiedząc o tym, że przecież nikt z nas nie lubi się zwierzać z rzeczy, których jeszcze są dla nas niewygodne, to zresztą na co dzień to oceniam i wiem, jak to ludziom bardzo ciężko przychodzi. Niezależnie od tego, co ja teraz powiem, to wypracowanie sobie zaufania, wypracowanie relacji, tego, że na przykład panie mecenasie, ja wiem, że mogę powiedzieć wszystko tak, żebym mógł przeanalizować i się zastanowić, mamy problem, nie mamy problemu, a może w tą stronę, to też jest potrzebny czas. Natomiast to właśnie tajemnica to jest duża gwarancja. Super. Jeszcze jedna bajka chodzi między przedsiębiorcami. Ja po tej części, ty po innej części. No dobrze, może coś z tego wyjdzie ciekawego. Że musisz trzymać wszystkie dokumenty, tam sprawy 5 lat oryginał i jeżeli po 5 lat cię nie zapytali, to już te twoje błędy już poszli z końcem. Czy minęli? Czy to jest prawda, czy nie? I tak i nie. Teraz przykład. odpowiedziałem jak typowy prawnik, tak? No, albo adwokat, właśnie. tak? I tak i nie. W kwestiach podatkowych i w kwestiach tak samo ZUS, czy kwestie podatku. Tak, 5 lat, ale nie liczone w sposób matematycznie 5 lat, tylko jeżeli na przykład zapłacimy nieprawidłowo podatek w marcu 2025 roku, to 5 lat liczymy od grudnia 2025 do grudnia 2030. Kalendarzowych. A więc tak, więc w związku z tym mamy tak naprawdę 5 lat plus ten okres okres do końca roku. Więc jest tak jak z umowami, tak? Że termin wypowiedzenia zaczyna się z następnego miesiąca, a nie z tego miesiąca, w którym mieści ten kawałek czasu. Mechanizm podobny, ale troszeczkę inny, bo liczę od końca miesiąca, a tu liczę od końca roku, czyli podatek niezapłacony w styczniu 2025, Urząd Skarbowy będzie mógł wszcząć postępowanie do grudnia 2030, czyli ile? 6 lat prawie. 6 lat. A jeżeli mówimy o tych miesięcznych wypowiedzeniach, no to jest troszeczkę krótsza perspektywa. Okej. I to dotyczy tylko Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Zobowiązań publiczno-prawnych, podatków i tych... A legalizacja pracy i tak dalej, to już może być nawet więcej, tak? Na przykład ktoś pracował bez pozwolenia na pracę, tam jeszcze coś takiego. No to już wchodzimy w inne terminy, dlatego że czym innym jest przestępstwa liczone są zupełnie inaczej, więc jeżeli chodzi o podatki i o te kwestie, pamiętajmy 5 lat plus ten okres do grudnia tego roku za 5 lat. No, skomplikowanie to zabrzmiało. Jaka różnica między błędem a przestępstwem? I czy to prawda, że w Polsce istnieje, nie wiem, czynny żal, że prawo na pomyłkę? Tak, czynny żal jest elementem istotnym właśnie wtedy, kiedy dostajemy jakieś jeszcze pytanie w ramach postępowania wyjaśniającego, gdzie mamy możliwość przyznania się do błędu. I czynny żal sprawia, po pierwsze, czynny żal może być tylko wtedy, jeżeli on wyniknie z naszej postawy. Po wszczęciu kontroli
jakiejkolwiek, czy podatkowej już, tak, czy z ZUS-u, czynny żal nie będzie miał miejsca, już na to nie będzie czasu, jest już za późno. Ale jeżeli mamy po prostu pytanie albo to postępowanie wyjaśniające i my po pytaniu już wiemy, że jest coś nie tak, wtedy możemy złożyć czynny żal. I to sprawia, że nie poniesiemy negatywnych skutków w tym znaczeniu, że podatek zapłacimy, ale nie zapłacimy dodatkowych kar. Być może Urząd Skarbowy nie będzie wszczynał postępowania karno-skarbowego, więc na to jest czas, ale do momentu wszczęcia postępowania. Po tym czynny żal już nie występuje. To istnieje te prawo. Tak, istnieje. Na pomyłkę. Istnieje i właśnie jak dostajemy te listy, które w niektórych sytuacjach, one jeśli się pomylimy, bo tak też może być, to jest właśnie ten moment, gdzie ten czynny żal warto rozważyć. No, fajnie, bo w innych krajach nie słyszałem o nic takim, to jest fajnie. Wygląda na to, że w Polsce państwo, chodzi o urzędy, nie chcą utopić twój biznes, zabić go, tak? Chcą, żeby, właśnie o tym rozmawiał Staś w poprzednim wideo, że oni chcą pokazać na twoje błędy, oczywiście wziąć pieniądze, które musieli być, może z jakąś karą, ale żeby biznes nadal istniał, żeby nie zabić go po prostu na śmierć, powiedzmy. Powiem tak, tu zdania są podzielone, bo znam osoby, które powiedzcie zgodzą w tym 100%, znam osoby, które powiedzą absolutnie wręcz odwrotnie, bo ile można tych podatków płacić w każdym miejscu. Jak jest moje zdanie? Są różne sytuacje. To znaczy, nie jest tak, że jest jakieś absolutnie podejście fiskalne, to znaczy, że w każdej sytuacji urząd jakby zmierza tylko do tego, żeby zabrać to, co się należy, to, co nie należy i jeszcze podwójnie na końcu to, co zostało, jak czasami jest na filmach. Nie, tak nie jest. Natomiast czasami jest tak, że ta polityka urzędu właśnie w zakresie naliczania podatków albo szukania gdzieś tam podstaw do zwiększenia opodatkowania czy tam do uzyskania dodatkowych świadczeń, to jest, i to jest właśnie ta relacja sporu między organem a przedsiębiorcą, która też, tak jak rozmawialiśmy na początku, jest jak najbardziej możliwa, można z niej wyjść zwycięsko, niestety nie szybko. Postępowania podatkowe z ZUS-em trwają bardzo długo, trzeba się w to uzbroić w czas. To zależy od skomplikowania sprawy, może po kilka lat mogą trwać postępowania, może być tak, że mamy zabezpieczone pieniądze przez urząd na 4-5 lat i dopiero po tym czasie oddane, z odsetkami wyższymi niż w banku, ale nie wiem, czy to jest najlepsza lokata, to jest inna kwestia. Natomiast jest możliwość zwycięstwa na końcu i ochrony swoich praw i o tym też należy pamiętać, bo to też czasami klienci wskazują na to, że to, co urząd zabrał, to już nie odda. Ja powiem nieprawda. Bo często się wydaje, że skoro urząd zabezpieczył jakieś pieniądze, to znaczy, że to już jest na amen, tego już nie ma. I tak czasami takie podejście się gdzieś pojawia, mówię, że nie. Oczywiście jest kwestia taka, że są jakieś koszty prowadzenia tych postępowań, nie mówię, że nie, ale po to właśnie na początku analizuje się sprawę, czy jest zasadna, czy nie jest zasadna, przynajmniej my jako kancelaria się tym w taki sposób pracujemy, że jak widzimy szansę, to zawsze o tym powiemy, ale jeżeli widzimy, że szansa jest nieduża, a może tak czasami być, to nieraz powiedziałem komuś, jak ktoś chce, jak na siłę mamy to zrobić, albo powiedzmy wejść w ten spór, nie ma problemu, możemy, ale jeśli liczymy pieniądze i liczymy sens, chyba skupiłbym się na tym, żeby odbić tą stratę, która na skutek błędu pojawiła się, bo skoro tak trochę rozmawiamy i o podatkach, i o kwestii relacji pracy z adwokatem, to myślę, że istotne jest to, aby adwokat szanował pieniądze swojego klienta. Wiem, że mało osób w to wierzy, że może tak być i że to jest jakby niespotykane, natomiast myślę, że to właśnie pozwala budować po pierwsze relacje. Długostrokowe, da. Zaufanie, które jest szalenie istotne do tego, żeby konsultować różne rzeczy i do tego, że czasami usługi prawne też oczywiście nie należą do najtańszych. Natomiast z tymi klientami, z którymi pracujemy więcej czasu, oni już wiedzą, że jeżeli na przykład wydatek będzie tyle, bo widzę, że jest problem, to oni wiedzą, że trzeba w to zainwestować, bo wiedzą o tym, że to nie jest dlatego, że wymyślamy problemy, tylko dlatego, żeby je gdzieś tam realnie unicestwiać i wygrywać na końcu. Okej. Ostatnia bajka od przedsiębiorców i skończymy tym całym cyklem, co robić step by step, kiedy mamy jakieś wyzwanie. Bajka brzmi tak. Jeżeli popełnisz jakieś błędy w biznesie, musisz ten biznes odsprzedać na kogoś innego i zapomnij, i koniec po tobie. Czy to jest prawda, czy nieprawda?
No dobrze, to tak, rozmawiamy w takim układzie o tym, co spotykam czasami, szczególnie jak już właśnie rozmawiamy. Nas o to pytają. Tak jest, dlatego że bardzo często jest pokusa, że jak jest coś nie tak, to sprzedać biznes i nie mam problemu. No niestety tak to nie wygląda. Wręcz przeciwnie, zrobienie tego na zasadzie, że mam problem, bo będę miał do zapłacenia podatki albo będę miał postępowanie, to znajdę inwestora z Donbasu albo Czyli z innego miejsca. Kozła, powiedzmy, tego. Ja znajdę inwestora z jakichś miejsc abstrakcyjnych, Okej. który się pojawia i w momencie, w którym sprzedam udziały, zrezygnuję z zarządu, kończy mi się problem. Twój problem zaczyna się w tym momencie. Dlatego, że po pierwsze odpowiedzialność członków zarządu jest za okres pełnienia funkcji. I teraz to, czy ktoś przestanie być prezesem zarządu, nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność podatkową, karną skarbową. W żaden sposób nie. Pamiętajmy o tym, że członek zarządu spółki ZOO odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jeśli we właściwym czasie, to też tak naprawdę to jest na inny temat zupełnie. To jest fajny temat i jeżeli chcecie o nim porozmawiać, nieograniczona odpowiedzialność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dajcie nam po prostu plusa w komentarzach, żeby my na ten temat spotkali się z Tymoteuszem i porozmawialiśmy. Ale to się nie kończy, tylko jest tak, że urząd i tak zapuka. Tylko pamiętajmy jedną rzecz, jak wyjdzie coś nie tak, a my już nie będziemy w zarządzie spółki, to po pierwsze jej nie reprezentujemy, po drugie nie mamy dostępu już teoretycznie do dokumentów, nie możemy aktywnie brać udziału w postępowaniu i tak naprawdę może być tak, że Urząd Skarbowy nałoży decyzją podatkową obowiązek tam zapłacenia VAT-u, czy CIT-u, czy innego podatku, a my nie możemy się już bronić, a jako członek zarządu urząd przyjdzie, spółka nie zapłaciła, panie prezesie, poproszę. Znalezienie inwestora czy kupca nie rozwiąże naszych problemów. Trzeba się raczej zastanowić nad tym, jak jest ten problem, jak go rozwiązać, albo na pewno skonsultować to z adwokatem, dlatego że nie każdy taki ruch będzie korzystny, a oprócz tego nie zmieni to odpowiedzialności. A nie będąc w zarządzie, tracimy kontrolę nad spółką, tracimy kontrolę nad korespondencją, tracimy kontrolę nad tym, co może w przyszłości nas dotyczyć. Co się dzieje. I nawet jeżeli zamykasz spółkę. Zamknięcie spółki jest jak najbardziej możliwą kwestią, tylko tak, jeżeli mamy zobowiązania, to nie zamkniemy spółki, póki w czasie likwidacji, bo też pamiętajmy o takiej rzeczy, że jak likwidujemy spółkę, to musimy ustanowić likwidatora. Może być to zarząd spółki, ale trzeba dokonać wtedy spisu inwentarza i dużo czynności księgowych, w których trzeba wykazać majątek spółki. Zamknąć spółkę można tylko wtedy, jak ma spłacone wszystkie zobowiązania. My musimy uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u. Jeżeli tam już mamy jakieś problemy, my tej spółki nie zlikwidujemy. Dlatego bardzo często tym popularnym rozwiązaniem problemików jest sprzedaż udziałów i rezygnacja z zarządu. Niestety to problemów nie rozwiązuje. Super, to jest fajna rzecz, dzięki, że powiedziałeś. To jeżeli robicie biznes odpowiedzialnie, tak, bo za wszystko będziecie odpowiadać. Legalnie, bo tak. A jeżeli macie wątpliwości, proszę bardzo na konsultację, my zostawimy pod naszym wideo linki. Lepiej się сконсультовать, lepiej в то заинвестовать, żeby to nie wyszło drożej. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.